i dokręcić śrubę. Ja. Idziemy. Kociołek to ma być kociołek. Proszę Państwa, dokładamy tu, żeby tu się paliło. Na zimno trzeba dmuchać. Oj, pichci się. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Dostałem taką paczkę. Drodzy internauci, dziś będziemy robić w plenerze test kociołka. Czy temu podołam, to nie wiem, bo ja od kuchni zawsze trzymałem się z daleka, zawsze gotowała żona i bardzo dobrze gotowała. No żony już nie mam ponad 1,5 roku. No cóż ja potrafię kawę zbożową zaparzyć, czy tam, tak jak widzieliście, podpiwek ugotować, czy te drożdże przyrządzić. Ale czy temu podołam, to no nie wiem, zobaczymy. No tu jest na pewno pokrywka od kociołka. Solidna, żeliwna. Kociołek marki Hage. No. Żeliwo nie będzie dzwonić tak jak stale, ale czuje się, że to jest po prostu konkretne żeliwo. No nawet i dzwoni. Dziurka na parę, tak, żeby pokrywka nie wyleciała w powietrze, prawda? Olej. Rękawice, tak. Prawie jak spawalnicze. Ja takich spawalniczych używam, a tu są jeszcze też takie bardzo konkretne, widzę. Na pewno po to są, żeby się nie sparzyć tym kociołkiem, tak? Nowe to sztywne, tak? Fajne. No na pewno się człowiek nie oparzy. A tu cóż, jakiś druciak, tak? Tak myślę. O, jakie to nieposłuszne dla mnie. Ale może. Prawie jak kolczuga. Czego ludzie nie wymyślą. Instrukcja. Trzeba ten kociołek wyjąć i wyszorować. Drużynę wojska by nakarmił na poligonie z takiego kociołka, prawda? To chyba hełm, nie? No hełm to głowa ciężka by była. Żołnierz w takim hełmie wpadłby mu, chyba że miał naprawdę dużo, wpadłby mu na oczy i nic by nie widział. Zakupiony przez Ciebie kociołek jest już wypalony, czyli gotowy do użycia. Czyli nie jest jeszcze źle, bez okularów mogę po każdym użyciu umyty kociołek wysmarować wewnątrz smalcem lub olejem. No to wiadomo, nie używać detergentów, bo żeliwo ma tak zwane jakieś minimalne porki, bo to nie jest emaliowane, tylko to jest żeliwo. I właśnie te detergenty mogłyby po prostu tam gdzieś te wporki wniknąć i no wiadomo, tu pisze, że po umyciu nawet trochę soli wsypać, sól tu wyjałowi tę resztę tamtego tłuszczu, tak dalej. Później umyć należy ciepłą wodą, wytrzeć ręcznikiem papierowym do sucha i zostawić naczynie otwarte, nie przykryte, żeby dobrze wyschło. Nie przechowywać w wilgotnym miejscu, tylko musi być w suchym pomieszczeniu. No to jest proste po prostu. Wysuszyć i zaolejować. Bo żeliwo ma to do siebie, że szybko pokrywa się, zostawić wilgotne, szybko pokrywa się cieniutką warstwą rdzy, która nie jest wskazana, więc po to jest ten olej. Trzeba go zakonserwować olejem, pokryć warstwę. Ja razem z tym kociołkiem dostałem taki olej, też firmy Hage. No już wiemy wszystko, przystępujemy do mycia tego kotła. Fajnie, druciak, fajnie. No, nigdy nie widziałem takiego druciaka. Wygląda jak kolczuga, można by na rycerza, tak? Moja ciotka mówiła tak, każdy gar sobie pokrywę znajdzie. Zmienimy papieru, nie żałować, bo to trzeba wytrzeć do sucha. Kuchenne, ja jestem podobny do kuchennych rewolucji. Jak wół do karety. Wiecie, jak wół do karety pasuje? Och, jak pięknie. Szczególnie mój Ali w karecie ładnie wyglądał. Będziemy olejować, tak? A olejować to trzeba jakoś szmatką, no nie? Czysta. Czyściutka. To jest chusteczka mojej żony Krysi. Uprane, złożone. To jest w sprayu, tak jest, to jest w sprayu. Jak człowiek tego nie robił, to wie pan, to tak człowiek czuje się głupawo. Olej idzie na ścianach, zostaje, ale też trzeba się liczyć z tym, że ta tkanina
wchłania olej, prawda? Ale już widzę, że tu już jest. Żeliwne nóżki, całe żeliwo zmieści się na kartonie, żeby stołu nie szarpać. Proszę pana, tam krowy się pasło, jakiś tam ktoś tam garnek tam przyniósł kawał jakiegoś gara żeliwnego. Na ognisku postawili, jakieś tam przypiekli ziemniaki w tym garku tam z kawałkiem jakiejś słoniny, surowego ogórka i to były biwaki tam. W jakich czasach byliśmy? Powiem coś ciekawego. To nie może być żeliwne. To musi być staliwne, dlatego że żeliwne to byśmy chyba ukręcili. Mi się wydaje. Kociołek mamy już gotowy. Można z nim w pole jechać. Wysmarowany olejem, wszystko. Nóżki przykręcone na fest. No teraz bierzemy się za wyroby, które będą potrzebne do przyrządzenia tej potrawy. No co tu mi synowa przygotowała? Kiełbasę, boczek, taki dość tłusty, łój wołowy, który jest podobno też wskazany, żeby tam dorzucić, że na tym się bardzo dobrze gotuje. Przyrządza się, no bo jak to powiedzieć, tuszy się, gotuje się. Ja, no, wybaczcie, internauci, do kuchni mi daleko. Wodę trzeba mieć. Mam tu szklaną butelkę czystą. No wlejemy wody. Dość. Dość. Nie wiem, czy to się uda ze mnie kucharza zrobić. Wkładamy fasolkę konserwową, to możemy zabrać na pole. Zamknie się, spokojnie można jechać. Wędzony, dobrze. Nie wiem, czy skórę odkrajać, czy nie, nie mam pojęcia. Na grubsze, bo to nie kroi się na cienkie, prawda, jak na chleb, tylko chyba takie grubsze, prawda? Jest, gruba kostka jest. Oj. Jak tu dożyć wieczora? Nic tam nie ma tu żadnej precyzji, ale kucharzowi ten nóż śmiga, ciach. Ja nie mam takiej wprawy. Partacz. Dobrze. Na zdrowie. A kto to będzie wiedział, że Pan ukradł mi kawałek? Widzicie, internauci, jaki kamerzysta jest lakomy? Podkrada mi kiełbasę spod noża. Tylko po łapach dać. Taka jest metoda, że trzeba dno kociołka i ściany wyłożyć kapustę. Nie przypala się wtedy. Nie przypala się. A jeżeli będzie za dużo, to zostawimy na polu i zając zje. Dość. Tu złapać i dokręcić śrubę, żeby nie cofnęło się do tyłu. No wiadomo, tam jest odrobinka oleju, ona daje poślizg. Nie wiem, jak ktoś wycina się chyba, tak? Nigdy nie kroiłem papryki, nigdy, jak żyję. Ten jakiś za duży wyszedł, no to jeszcze go ciachniemy na pół. Dobra, miejsca nie ma na denku. A niech to tam. Dobra, no co? Nie ma innej rady. Marchewka, twarda, bo była zakopcowana w ziemię. No przyniosę 2 ziemniaki z własnego pola. Dobra, mam. Na wszelki wypadek wziąłem 3, bo żeby się czasem jak trafi się jakiś, wie pan, nieciekawy, to się... O, jest, dobra. Piękny, ale nie piękny. O, te, wie pan, to jest jakieś tam gdzieś... O, widzi pan, piękny. Czuję się w kuchni tak jak zwierz w klatce. Tak. O, no może w kostkę, bo to jednak plastry takie jak dla chłopa od pługa. Przyprawy, pieprz, sól, to jest papryka wędzona, mieszadło i rękawice, łyżkę drewnianą. No i dobra, i w pole, wymarsz. Tak wygląda rozruch Alego. Drodzy internauci, tak trzeba się daleko przyłożyć. Bo Ali waży trochę, a ja troszkę więcej od niego. Ja trochę więcej ważę niż Ali. Chodź. Łobuzie jeden, chodź. Przyszła uprzesz od rybarza, cacusi. Wszystko jest cacy. Wszystko jest gancyś. Stój. O, jętka się pojawiła, te drobne muszki to jętka. Jest dokuczliwa, lezie bykowi do oczu, do noża, to jest normalna pora roku. O tej porze ona się lęgnie jak... Stój! Co to za sztuczki? Homonto na łeb. Stój! Grzecznie. Zakłada się w moment, zakłada się w kilka minut. Co normalnie w pasy zaprzęgałbym go
trzeba było na to kilkanaście minut. Teraz no co, 2-3 minuty i uprząż na byku. Ali na biwaku nie był, ale Ali był ze mną dziesiątki razy w lesie. I w śnieg, i w niepogodę, i w mróz. Ali, mój wierny druh, tak? Nieraz było tak, że było kilkanaście stopni mrozu i w lesie się było cały dzień. Tak było. Udało się. Teraz można naciągnąć, prawda? I cacusi. Kociołek pojedzie. Będzie wódka i będą śledzie. Toporek zaklinacza. Tak, och, jak on tu pasuje. Tak, Ali? Bysiu. I odjazd. Hop! Hola! Dalej! Jo! Jętka lezie w oczy. Jo! Idziemy. To bołki jado. A w polu jak się pasło krowy, to wszystko bardzo smakowało. Na powietrzu. Trochę się polatało za krowami. Jak się zagapiło, to krowy poszły gdzieś w las. I na drugą stronę lasu i trzeba było krów szukać. Żeby od ojca nie dostać w skórę. Chodź. No jeszcze. Śmiało. No, tu. O, widzisz. Trzeba chociaż zgarnąć te rzęsy. Widzisz, zechciałeś pić. Tak, chciało się pić po prostu i koniec. Szczere pole jest, a będzie ognisko. Palę tu, żeby nie opalać drzew. Bo jak się pali blisko tego, no to wiadomo, drzewo cierpi. Później usycha. Te nieważne są cienkie. No gdzieś może dosłownie i wszystko będzie dobrze. I pod kotlem zapalić, jak się było na poligonie, przecież tam jedzonko było gotowane w dużych kotłach dla jednostki wojska. I przygotować miejsce do poligonu też się zdarzyło. I trzeba było obozowisko rozbić, no żeby jednostka przyjechała właśnie na gotowe. No i musieliśmy to zrobić. Też to zabawa. Jest miejsce wybrane w lesie oczywiście, poligony wojskowe, teren przeznaczony tylko i wyłącznie dla wojska. A my jechaliśmy, rozbijaliśmy namioty. Trzeba było nawet przygotować miejsce na toaletę w lesie. Kopało się dołek, taki odpowiedni, to była toaleta. Wbijało się 2 słupki, na to wbijało się poprzeczkę, żeby żołnierz miał gdzie przysiąść, była toaleta w lesie. Po poligonie trzeba było to zakopać i wszystko. Bo trzeba porąbać te grube, żeby to się chwyciło. Uwaga na miny. Uwaga. To suche jest, ciężko się rąbie, bardzo ciężko. Tak trzeba ułożyć tutaj stosik gałęzi, żeby nie bezpośrednio na surową ziemię, bo od ziemi ciągnie wilgoć i rozpałka nam się tego. Musimy tu ułożyć taki ładny stosik, tak, w miarę na drobno, żeby nie było widać ziemi. Suchym drewnem się zapala. Jak się zapali suche, to wtedy pali się każde mokre, każde się spali. Nawet wyciągnięte z wody się spali, dlatego że to temperatura, no nie? Szukam tych najdrobniejszych. Dobra, tylko patrzeć, z której strony wiaterek. Zapali się spokojnie. Wiatr jest z tamtej strony gdzieś. Bierze, ale i nie bierze. To prędzej się chwyci jak tamto. Wiatr, cholera wiatr, no nie? Waga. Waga. Zaraz będzie bujać ładnie. To drewno spali się w ciągu
Tu 10 minut i to się spali. No wiadomo, że to najlepiej posadzić na jakiś żar, no nie? I wtedy od dołu podkładać tam po parę patyków. Mówiłem, że teren zaminowany. Fajnie się wpaliło, można kociołek stawić. Niech się wypali, będzie bezpieczniej. Ale od tego jest szpadel i się opanuje sytuację. A tu nie było co ratować. Cóż to tam? Drobiażdżek. Potrawy do kotła. Ale to co, że na zimno, tak? Nie, no a po co ognisko się pali? No to trzeba trochę głową ruszyć. I rękoma. Trochę się rozciągnęło, no nie? A widzi pan, rozciągnęło się trochę, jak się przejechało na byku. Kawał czasu wisiało, no nie? Fajnie. Jednak to też coś tam pracuje, prawda? Aby od tego, gdzieś za wiatrem, żeby po prostu dym nam w oczy nie leciał. Żeby się nie plątało. Na razie, no nie? Dobra. Tak, pasek. Sierść z byka. No i co, nie za dużo tej kapusty? Resztę kapusty zostawiły dla zająca. Zając tu przyjdzie, albo koziołek dziki i tu sobie pod brzuszko zdegustuje. O, fajnie. No tutaj mam kiełbasę wędzoną z boczkiem wędzonym. Sypiemy na te liście kapusty, sypiemy trochę tego, a później damy warzywa. Dobrze, poleciał i boczek, bardzo dobrze, tak. Teraz sypiemy warzywa. Tu są różne warzywa. Jest marchew, por, pieczarki. No i cóż, no fajnie się miesza, pieczarki są. Fajnie. Cebula się zaplątała, tak? Puszkę fasoli dajemy, dobrze. Razem z tym z rosołem? Tego nie wiemy. No chyba poleciało. Całą puszkę wsypać. No to kucharz dzwoni, zaraz obiad będzie. Mamy przyprawy. O tak, no nie? Tak? O, już tu, wie pan, było już aż dość, no nie? Bodajże papryka słodka i papryka, no ja tego nie umiem określić. Może pikantna? Wiem, że tam ta słodka była, a ta to nie wiem. No też tak ostrożnie, no nie? Coś synowa dała. Zielone to jest... No ja do tego głowy nie mam. Zaraz powąchamy. To jakieś zioła są. O! Dość. Sól, pieprz. Nie za wiele. No nie wiem, ja to nie jestem zwolennikiem soli. To dosolić to później zawsze można, ale już odsolić to gorsza sprawa, tak moja żona mówiła. Dosolić zawsze można, prawda? Jak za mało, to można sobie popruszyć, no i cóż tam. Ale jak za dużo, o, bieda jak czapa. Pieprzu to wie pan, no, dałbym tutaj taką, jak to się mówi, na czubku łyżeczki herbatniej. No ale tu nie ma łyżeczki, to trzeba tak. Nie chcą za bardzo lecieć. Nie, no to dobra, dobra jest. I co, następna warstwa, tak? No to teraz już sypiemy tak. Bez łyżki. Żaby poczuły wiosnę. Tu jest takie dosłownie bajorko, jak one tam grasują. O, nie wie o nich bocian. Lubię fasolę. No dlaczegoż by nie. Najbardziej oglądane, tak uważam. No teraz jeszcze pieprz i sól, tak? No i co, kostkę rosołową wrzucić, tak? Żeby ona się tam topiła. Tak? Podobno łój wołowy to jest do takiego czegoś, to jest podobno lepszy niż smalec. Ja powiem szczerze, że ja pierwszy raz robię w życiu kociołek, bo ja jadałem z kociołków wojskowych, ale tam je przyrządzał kucharz wojskowy, także do kuchni to ja nie jestem, jak to się mówi, obrotny. Teraz trochę łoju i zamykamy, bo ogień się wypala. No te warzywa, co zostały, to krowa zje. I powie, ale smaczne było, powie, ale było smaczne. No i teraz trochę łoju. A on się rozejdzie. Wszystko zapakowane, dokręcamy, stawiamy, bo szkoda, ogień się wypala. Trzeba stawić i dokładać pod ogień. Kociołek to ma być kociołek. Proszę państwa, dokładamy tu, żeby tu się paliło. Jeszcze wyrównamy go, bo stoi trochę nierówno. Ta strona w ziemię wcisnąć równiej. No teraz uważam, że stoi równiej. Drodzy internauci,
Stawiamy kociołek na żar, bo pierwsza warstwa drewna się już przepaliła, jak widać już są węgielki nawet. Dokładamy drewka na cacusi, a jak zacznie skwierczeć, to będziemy uciekać w pole, bo jakby strzeli, to nie ma nas tu. A szkoda by było, bo byk by został sierota. Gospodarz by zginął, a któż by bykiem się opiekował. Drodzy internauci, kociołek się gotuje, widać, tu przez ten otworek ucieka para, prawda, jak ładnie idzie. To znaczy, że tam te mięsko i te warzywa się pichcą. Wprost gotują się, pieką się. Temperatura ładna jest, mamy ładny żar. Drewno suche, fajnie się pali. Nie musi być za duży ogień. Podobno, ja to robię pierwszy raz, ale słyszałem, że nie może być za duży, żeby się po prostu nie spaliło. Ale widać, para idzie, to znaczy, że tam się to gotuje. Pichci się. No i 1,5 godziny powinno być gotowe. Czas mamy zanotowany. Fajnie, para idzie, to znaczy, że coś się dzieje. Wezmę szpadel i dookoła tu ładnie ogarniemy, żeby jak odejdziemy stąd, żeby ten żar się nie rozniósł po tej suchej trawie, bo by się ta sucha trawa paliła. Wiadomo, jest bardzo sucho, nawet bardzo. No i trzeba się troszeczkę zabezpieczyć. Chociaż pod wiatr ogień nie pójdzie, ale lepiej się zabezpieczyć. W lasach w ogóle nie wolno ognia palić. Jest strasznie sucho, po prostu ściółka jest tak sucha w lesie, że się pali. I w razie najmniejszego jakiegoś, jak to się mówi, najmniejszej iskierki może być duży pożar. Czy dla mnie, czy to było trudne? Powiem tak sobie, dlatego że ja to pierwszy raz robię. Ja nie umiem w kuchni się poruszać, ani kuchmarzyć, ani pietrasić, jak to się mówi. Dla mnie to jest coś nowego, no ale jakoś tam przebrnąłem, że tak powiem, Trudne i nietrudne. Jak się pierwszy raz robi, to tylko pomyśleć i trzeba wiedzieć, taką zasadę przyjąć, jak tu się daje tę kiełbasę pociętą w kostkę i zmieszaną, kiełbasę zmieszaną z boczkiem. To trzeba pamiętać. Na dół i ścianki garn tego kociołka wykładamy liściem kapusty. Synowa mi mówiła, ale to mi się w głowie nie trzyma. Jakieś ziele, prawda? Lubczyk? A lubczyk. Trzeba pamiętać, że wlać wodę. Wlać wodę, żeby to nam się nie przypalało. Widać, gotuje się, bo cały czas para ładnie idzie. No zapomnieliśmy wlać wodę, ale przyszło nam do głowy, przypomnieliśmy sobie, a my nie wliliśmy wody. A to na pierwszy raz zrobiliśmy taką gafę, no ale to było kwadrans. Także myślę, że jeszcze to się nie przypaliło, dlatego że tam był wrzucony łój wołowy. No i boczek był dość tłusty, także kiełbasa i to samo przejście, fasolka. To wszystko puściło swój sok, pieczarki, to też pieczarka też sobie w swoim składzie zawiera wodę, także myślę, że... A jak się przypaliło, no to cóż, będziemy jeść przypalone. Trudno. Za karę. Tak, właśnie, wungla. Zakładamy rękawice, to już nie spawalnicze, tylko odpowiednie do przestawiania garnków z takiej skóry, która jest po prostu odporna na tę temperaturę, no nie? Zestawiamy z ognia, dlatego że trzeba sprawdzić, co tam się dzieje, czy tam się nie spaliło nam. Stawiamy na równym, odkręcamy zawory, tak. O, ładno. No, na zimno trzeba dmuchać. Oj, pichci się. Co tam się dzieje? Ale zobaczy pan, ile spadło. Był pełny garnek. To znaczy, że woda się wytego, prawda? Kapusta już się wytego, uciekła. Próba mikrofonu. Prawdopodobnie za dużo nie wolno mieszać, powiedziała mi jedna pani, bo się zrobi małyga. Oj, byśmy przeholowali. No, próbujemy. Czy to już jest gotowe? Chwileczkę na wietrze. Dobre. To znaczy nam się prędzej ugotowało niż 2 godziny, bo tam piszą 2 godziny, 1,5 minimum. A mycha godzinę i kwadrans. Dobre. No zimna, tak.
No i ziemniak się upichcił, tylko trzeba zabrać garnek na bok, bo popiół z ogniska leci na kociołek. Trzeba wziąć jeszcze te rękawiczki, bo ten kociołek ma temperaturę. O! Postawimy go tu, gdzie nie leci popiół. No fajno. No dobre, tylko siadać i wyjadać. Wiecie, jakie smaczne? Będziemy próbować papryki. Papryki słodkiej. No dobre. Oj, kapusta. Tu jest i kapusta, no nie, fajnie. Naprawdę dobre. Naprawdę dobre. Test tego kociołka wypadł nam bardzo dobrze. Kociołek jest solidny. Naprawdę upichciło nam się na ognisku to bardzo szybko. I to jest dość proste przygotowanie, tylko trzeba wiedzieć, że przekłada się kiełbasę, boczek i na przemian z warzywami, pieczarki, tam jak to już po kolei już mówiłem, nie będę tu się powtarzał. Nie trzeba kierować się moim przepisem. Tam co się włoży, to się upichci. Jakbyście włożyli karkówkę na przykład z tymi przyprawami, tak samo będzie dobre, no nie? Czy jakieś tam kawałki szynki i boczku też będzie dobre. No ja akurat zrobiłem kiełbasę na przemian z boczkiem wędzonym. No i chciło nam się bardzo dobrze, szybko. No jestem zadowolony. Nie myślałem, że sobie poradzę z tym w ogóle, bo ja, no wiecie, do kuchni nie mam do tego, jak to się mówi, drygu, ani żadnej zdolności, ale no w lesie będąc można było śmiało taki kociołek sobie gdzieś na zrębie przyrządzić. Także oceniam ten kociołek bardzo dobrze, jest solidny. O ile wiem, to po ugotowaniu strawy to należy go porządnie umyć ciepłą wodą, wytrzeć do sucha, zastrzegam, bez żadnych detergentów, czyli bez żadnych płynów do mycia, dlatego że to jest niewskazane, producent zastrzega sobie. Sama ciepła woda i no ewentualnie soli można, trochę można soli wsypać na dno, czyli słonej wody zrobić, żeby te resztki tłuszczu usunąć. Później dobrze wypłukać ciepłą wodą i wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym, albo jak kto uważa, materiałowym może być, jak ktoś stosuje takie ściereczki. I zakonserwować olejem i wszystko. Olejem trzeba koniecznie zakonserwować, bo żeliwo ma to do siebie, że będzie pokrywać się cienką warstwą, znaczy nalotem rdzy. Więc konserwować trzeba olejem jadalnym i nic więcej. No dobre było, smaczne, smacznego. Po odstawieniu nawet z ogniska to długo trzyma temperaturę, bo to jest grube, solidne żeliwo. Jeżeli będzie to w poszanowaniu, to na przykład jeszcze wnuki moich dzieci będą mogły z tego korzystać. Ktoś sobie może kiedyś przypomni właśnie, że to testował dziadek zaklinacz. No okej. Bardzo smaczne było. Język może uciec do żołądka. Jeszcze ciepłotę trzyma, jeszcze trzyma. Jeszcze trzyma, o jeszcze. Za górę bym wziął, bo tu więcej powietrza przychodzi, ale tu jeszcze bym nie wziął. Trzyma, fajnie. No i... smaczne było. Miskę można wylizać. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.